Dobra, teraz przyniosę jakiegoś placka, jak oni mnie tu nie naćpają czymś, to będzie cud. What's this? Ale miałem akcję, normalnie się dałem załatwić jak jakiś zwykły, nie wiem, lamus, który pierwszy raz pojechał w ogóle gdziekolwiek i zgadza się na wszystko. Wziąłem 2 łyki, one wrzucałem do tego ognia, jakieś coś, co się dymi. Ja zrobiłem jeszcze łyka i czuję, jak mi się już tak w głowie kręci. Mówię, o wy... Patrz, jak gościu sobie idzie z kozą na sznurku, normalnie jakby z pieskiem szedł. I to się zaczyna ta Afryka. No i witam z Afryki. Tutaj zaczyna się prawdziwa podróż. Jestem teraz w Etiopii, a dokładniej w stolicy, Addis Abeba. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a życie toczy się w swoim własnym, unikalnym rytmie. W tym vlogu pokażę Wam, jak wygląda codzienne życie mieszkańców, jakie skarby kryje to niezwykłe miasto i dlaczego Addis Abeba to serce Afryki, które bije w niesamowitym tempie. Gotowi? No to zaczynamy. No siemanko, właśnie rozpoczynam mój pierwszy dzień w Afryce. Przyleciałem tutaj o 4:20, o 6:00 byłem już w hotelu. No i później musiałem odespać, popracować i zaraz wybijam i zaczynam nagrywać dla Was świetny odcinek ze stolicy Etiopii, czyli Addis Abeba. A wiecie, dlaczego Etiopia będzie dla mnie wyjątkowym krajem? Ze względu na to, że Etiopia jest największym producentem kawy w całej Afryce. Najwięcej się tutaj po prostu hoduje, produkuje. Robią świetną kawę Arabikę, którą ja po prostu kocham. Rano od razu musiała być szklaneczka kawy, bo po prostu nie mogłem się powstrzymać. Tutaj w ogóle picie kawy to jest coś takiego, jak byłem w Pakistanie, że jak ktoś Was zaprosi, żeby się napić kawy, to niegrzecznie jest odmówić. Są 5. na świecie największym eksporterem kawy i podobno 30-35% tutaj dochodów właśnie z eksportu to jest kawa. To jest niesamowite. Wiem, że w Etiopii przeżyję niesamowite przygody. Oczywiście, dzisiaj mam tylko jeden dzień w stolicy, bo miałem taką przesiadkę, moje loty się opóźniły. Ale mniejsza z tym, będę dzisiaj tutaj. Jutro lecę do Erytrei. Do Erytrei na 3 dni. Erytrea to jest taka Korea Północna Afryki. To po prostu, co chcę Wam tu pokazać, to będzie coś niesamowitego. Tam nie będzie internetu w ogóle i no nie wiem, będę musiał sobie poradzić, jakoś chyba z mapą podróżować. To będzie już takie coś wyjście ze strefy komfortu, coś czego jeszcze nie robiłem. Chociaż Maps.me mam ściągnięte oczywiście. Pamiętajcie, jak jedziecie do jakiegoś kraju, gdzie wiecie, że możecie nie mieć internetu, a potrzebujecie te mapy, Maps.me ściągacie sobie i działa offline. I to jest właśnie fajne też. Właśnie wszedłem sprawdzić siłownię, jaką mamy w hotelu. Jestem zaskoczony i to grubo. Całkiem dobra siłownia. Także idę nagrywać swoje, bo tu koło 18 pewnie się będzie w ciemno robiło. O, poboksuję coś może jeszcze później. Idę nagrywać, później wracam i trzeba poćwiczyć. Jest siłownia, trzeba skorzystać, bo w Erytrei pewnie będzie trening, ale tylko w pokoju. No i tak, zaczynam zwiedzanie Addis Abeba. W ogóle co do kawy, jak zacząłem rano opowiadać o tej kawie. Legendy głoszą, kawa właśnie pochodzi stąd, że pewien pasterz ze swoją kozą, znaczy, że koza od pewnego pasterza zaczęła jeść dziwne, podejrzane, czerwone ziarenka czegoś i zauważył, że jest bardzo energiczna. I potem stwierdził, że je zbierze też i weźmie do domu i spróbuje też zjeść. No i że niby tak niby kawa powstała. Jaka jest prawda? Nie wiem, nieważne, ale ta historia jest całkiem fajna. Ale tu jest bezdomnych w tym Addis Abeba i żebrających. Tak, pamiętam ostatni raz też jak byliśmy, to było właśnie to samo. Wszędzie żebrali. Co jest ciekawego w tym kraju? Przede wszystkim to, że Etiopia nigdy nie była skolonizowana. To jedyny afrykański kraj. To jest niesamowite. Jest drugim krajem najstarszym na świecie, w którym jest chrześcijanin. Tutaj są w ogóle niesamowite miejsca, kościoły, najstarsze kościoły na świecie podobno. Akurat tych kościołów nie odwiedzę, bo chcę sobie coś zostawić jeszcze na kolejny raz jak przyjadę. Ale odwiedzę za to Danakil. Danakil to jest najcieplejsza zamieszkała pustynia na świecie, gdzie graniczy Etiopia, Djibouti i Erytrea. No, tam będzie ciekawie, na pewno tam zostaję na 2 noce.
Masakra jest tu z dziećmi. Każde dziecko, które podchodzi do mnie, od razu chce pieniądze. I money. Please, money. Nawet przed chwilą szła matka z dwójką dzieci. Bardzo ładnie ubrani. Bardzo, naprawdę. Było widać, że no, nie brakuje im. I matka do dzieci popycha w moją stronę i że mówiły please, please. Masakra. Nauczone są tak później tutaj te dzieci, dlatego nie dawajcie pieniędzy. Nie dawajcie, jak dzieci żebrają. Bo to wychodzi bardziej na złe niż na dobre. Oj, patrzcie to, przechodzą tylko. Teraz podleciała jedna i od razu są pieniądze. O, już. No, tak, 50 give me. No i co chwilę tak tutaj. Tak samo jak Etiopia jest największym producentem kawy w całej Afryce, to tak samo... O, cały czas żebrają. To tak samo, są tak samo, powtórzę 100 razy tak samo, są największym producentem katu w całej Afryce. Stąd właśnie oni zaopatrują wszystkie te kraje, co są tutaj obok, co są tak ludzie właśnie uzależnieni od tego, to tu jest podobno bardzo, bardzo dużo produkowane. No i cały czas można znaleźć budki z katem właśnie. I ludzi z czerwonymi zębami, jak to żyją cały czas. W ogóle co do Etiopii, to musicie wiedzieć, że oni mają dziwny alfabet też tutaj. Zobaczcie, jak wyglądają te literki. Powiem wam, że nigdy wcześniej nigdzie na świecie nie widziałem właśnie tak dziwnych literek. Naprawdę, tu jedna za drugą chodzą. Tak. Chodzą tylko i żebrają cały czas. Zastanawiam się, czy to jest tak poważna bieda, czy oni są po prostu tak nauczeni. A tak w ogóle to też się zastanawiam, czy te kobiety tutaj, które żebrają z dziećmi, to one przypadkiem nie są jeszcze z innego kraju. Że po prostu tu uciekło, bo na przykład dużo osób z Erytrei tutaj ucieka do Etiopii. No ze względu na to, co tam się dzieje, jak tam wygląda wszystko. Także to może też tak być. Patrz, jaka jest podróbka KFC. KFC. Dobra. Kurczę, niestety mam rozładowany mikrofon. Muszę wrócić do hotelu za godzinkę podładować. Nie, zapomniałem po prostu w nocy tego zrobić. Nie wiem jakim cudem. A może to? You have coffee? It's coffee? No i to jest takie właśnie lokalne miejsce z kawką. Zobaczcie, filiżanki tutaj robią na ogniu, po prostu gotują wodę. No i mam swoją kawkę, szklanka kawy, 70 groszy. Szkoda, że mi się nie udało nagrać, jak pani właśnie przynosiła i to lała z takiego specjalnego dzbanka. Będzie jeszcze okazja na pewno, nie raz. Rączki trzeba umyć. Tutaj zauważyłem przed chwilą, że chyba też się je rękami typowo, nie używa się sztućce, chociaż to jest zaskakujące, bo tego akurat nie wiedziałem. Przed chwilą poszedłem się napić kawy i naprzeciwko siedział chłopak, który dostał akurat spaghetti. Popatrzył na mnie i mówi, żebym dołączył, że mogę z nim to zjeść na pół. Ciekawe to było, naprawdę bardzo ciekawe. Niegrzecznie niestety musiałem odmówić. O, tu jest na miejscówkach, gdzie kawkę robią. Chciałem odmówić ze względu na to, że po prostu jestem najedzony. Ale tutaj też właśnie oni mają coś takiego zwyczaju. To samo zresztą było, jak byłem w Jemenie. Że jak z kimś jecie, to ta osoba, żeby okazać wam po prostu taki szacunek i to, że się cieszę, że jesteście tutaj, że jecie z nim, zawsze będzie starała wam się dać jak najlepiej, żeby się na przykład jakiś najlepszy kawałek mięsa lub poczęstować bądź i tak dalej. I w Jemenie naprawdę cały czas to miałem. Za każdym razem, jak jechaliśmy z chłopakami, to oni mi zawsze oddawali najlepsze kawałki mięsa. I tutaj podobno tak to działa też. Co chwilę kogoś widać, jak tylko idzie z reklamówką, wyciąga listki katu i żują. Obawiam się, że zaraz pogoda może pokrzyżować moje plany. By się tak nie stało, ale może tak być. Niestety, uważajcie, mocno ulewa. No, tak w ogóle to powiem wam, że chodzę sobie tutaj tak tymi ulicami miasta, nie wiem, godzinkę już, może trochę więcej. A to jest 200 osób podeszło o pieniądze. Znaczy głównie kobiety i dzieci. Facet żaden. No ale powiem wam szczerze, że tak samo właśnie pamiętałem to Addis Abeba po ostatniej wizycie tutaj, jak byłem z Alą. To tak samo, tylko mi się kojarzyło z żebrającymi ludźmi. Zlejewka. Szczoteczki do zębów sprzedawał. Co kawałek też można zobaczyć chłopaków, którzy buty czyszczą. To też naprawdę
Jeden na drugim praktycznie. Ale chciałem wam powiedzieć też, po co się właśnie przyjeżdża do Etiopii, bo nie przyjeżdżacie. Nie przyjeżdżacie tutaj właśnie do stolicy, no bo w stolicy nie ma nic ciekawego, no taka jest prawda, no. Masa żebrających ludzi i jedynie ten targ podobny jest spoko też, ale czy jest spoko, to się okaże później, jak wam go pokażę. Bo teraz poza sezonem podobno nie jest tak spoko jak normalnie. Ale tutaj ludzie właśnie przyjeżdżają typowo zobaczyć Danakil, czyli tamtą pustynię, tam są wulkany. Przyjeżdżają zobaczyć te kościoły. Ten jeden to jest taki, Grzesiu wstaw zdjęcie. To jest kościół, który jest wdrążony w skalę w ziemi. To jest po prostu niesamowite. Hello, how are you? What up? A dobra, dam mu. How much? 5, I give you 10. 87. Oh, 87. too much. Bye bye. No, w sumie tyle waży po wakacjach. Spokojnie, teraz w Afryce miesiąc to trochę zgubię kilogramów. I trzecie miejsce, do którego ludzie tu przyjeżdżają, to jest właśnie, to są okolice rzeki Omo. Tam są parki narodowe i tam mieszkają plemiona. I ludzie przyjeżdżają tu właśnie odwiedzać te plemiona. Po to się tu przyjeżdża, a nie do stolicy. W stolicy nic takiego ciekawego nie znajdziecie. Dobra, nawigacja się nie sprawdziła. Bo mi pokazało w ogóle kilometr od mojego hotelu. Powiem wam, że ten pierwszy dzień w Afryce zawsze jest taki dziwny trochę. Totalnie dziwny. Trzeba się przyzwyczaić do tego wszystkiego, co tu się dzieje. No. I do tego z roku ludzi. Naprawdę jeszcze dzisiaj poza mną nie widziałem tutaj żadnego obcokrajowca. Fajnie powieszone. Dobra, i do tego hotelu trochę podłączyć te mikrofony, bo na targu bez mikrofonów to nie będzie słychać nic. Nie wiem, jakim cudem mogłem tego nie dopilnować. No ale cóż, tak się stało. Jeszcze jest ciekawostek. Pomyślcie sobie. Etiopia jest 4 razy większa od Polski. Żyje tutaj teraz, jak dzisiaj patrzyłem, na taką skalę znalazłem, 123 miliony ludzi. I mówią tutaj w 90 różnych językach, a pewnie raczej takich dialektach. To jest niesamowite. Ja na przykład jak będę się poruszał z jednego miejsca do drugiego, to wszędzie muszę lecieć samolotem. Bo jeśli bym chciał jechać drogą lądową, strasznie dalekie odległości i zajęłoby to mi tyle czasu, że w ogóle totalny bezsens. Na przykład za loty, jak z Addis Abeba na przykład kupowałem do Yinka, czyli na dole, tam gdzie jest ta rzeka i te plemiona, to wychodzi 300 zł. Do góry na przykład jak leciałem, to też wychodzi jakieś, nie wiem, też 300 zł. To te loty tutaj w kraju wcale nie są drogie. Ale na przykład jak kupiłem dzisiaj bilet stąd do Mauretanii, to nie dość, że lecę cały dzień, jeszcze z przesiadką w Turcji, stąd do Turcji 5 godzin, później z Turcji 7, no to zapłaciłem za niego 3200. Bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Kolejna podpowiedź dla Was. Jak będziecie tutaj w Etiopii, to macie aplikację, tu nie mają Ubera, mają Fares, taką, lub jeszcze Ride. Ona jest typowa na Etiopię i Djibouti. To są dwie, których się tu używa, lokalny Uber. Powiem Wam akcję, jaką właśnie miałem. Poszedłem sobie zjeść, tutaj naprzeciwko od restauracji, przychodzi za mną jakiś typ i się dosiada do stolika obok. Zagaduje, że z Polski fajnie, tutaj duża ta populacja, jak on to powiedział? Duże community, takie wiecie, duża społeczność, społeczność się mówi. Duża społeczność z Polski i tak dalej, coś tam, wiecie, myli mi oczy, że on jest tutaj tour guide'em, ale teraz roboty nie ma, coś tam pieprzy takie głupoty. I coś tam z nim pogadałem. Ja mówię, dobra, no to dobra, ile chcesz za to? Mówi, nie, chcę tylko z tobą po angielsku pogadać. Mówię, na bank jakiś naciągacz. No i tak gada. Coś tam zamówił sobie kawę, też ciastko, tylko siedzi obok stoliku. Mi przynieśli jedzenie. Ja mówię, ty no, trochę mam tego za dużo, weź poczęstuj się, zjedz sobie połowę, bo i tak tego nie zjem sam. No i mówi tak, no dobra, to ja od siebie zapraszam Cię na ceremonię kawy. Tutaj jest takie coś w tym kraju,
kawa to jest świętość. I tutaj jak ktoś was zaprasza na ceremonię kawy, to jest tak, niegrzecznie by było nie odmówić. No i ja tak nie odmówiłem, ale mówię, dobra, coś coś ciemnie, że coś muszę zrobić. No i przechodziłem na drugą stronę, bo ja mówię, nie, muszę iść do hotelu, muszę pracę zrobić, mam robotę. No ale dobra, on poszedł ze mną i podchodzę, ochroniarz do mnie gada, mówię, że spoko, no, że ten gościu fajny, że on tu pracuje, że co tam, skąd jestem i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co stwierdziłem? Że czemu nie w sumie? Jadę z nim. Aha, jeszcze wcześniej tam zagadał i tak, no, czy wiecie, może że coś do palonka bym chciał, bo tutaj dobre palonko mają. Ja mówię, że nie, już dawno nie palę. Już mi to przeszło. A on mówi, to może dziewczyny, bo teraz akurat jest taki okres, że dziewczyny, super, wszystkie fajne przyjechały tu, bo tu jest zakończenie roku teraz, a to też jest ciekawe, zaraz wam powiem. A ja mówię, no nie chcę, po co, mam narzeczoną, nie potrzebuję żadnych dziewczyn. Zresztą w ogóle one mi się tu nie podobają. No, ale najważniejsze jest to, że mam narzeczoną, przede wszystkim. No i zagaduję. Dobra, miesza z tym. I wiecie co? Tutaj w ogóle jest taka ciekawa rzecz, że tutaj rok ma 13 miesięcy. Ma 12 miesięcy po 30 dni i 5 dni lub 6 ostatniego miesiąca. I tutaj nowy rok jest 11 września, czyli za niecałe 2 tygodnie. I on mówi, że teraz właśnie tutaj już od dzisiaj jest taki jakby holiday i tutaj się zaczynają imprezki, różne rzeczy, pokazy takich, wiecie, tańców i tak dalej. I mówi, dawaj ze mną do centrum, sobie pooglądamy. No i stwierdziłem, okej, why not? I jadę. Dobra, to jest Amir. Yes. Zaczynamy właśnie, idziemy gdzieś. Where are you going now? Now we are going to the student lounge. Okay. Just a coffee. Just to see the ceremony, yes? Yeah, just Of a coffee. coffee ceremony. Okay, perfect. Will be something new for me. No, I've been before in the coffee ceremony, but in Fiji. In Fuji. Fiji, yeah. But this is, yeah, but I think it's not the same. Not the same. Not the same ceremony. Patrz, jaki tutaj jest targ. Oh, you are z so kozami. late this morning. Yeah, that was like 5 o'clock. Okay. No. Sprzedają kozy. No, wzięliśmy taksę. Jedziemy. You say like payment here is like for application, just for number? Yeah, with the phone number. Okay. When I was in Somalia, was the same. Everything same. Everything paid by code in the phone. Where, in Somalia? Yes, You've yes, been yes. Somalia? Yes. Last year. Oh, last year. Which place, in Hargeisa? Mogadishu. Mogadishu. Ah. Mogadishu, yes. But the Ethiopian Airlines is like the biggest airlines in all Africa. No, I think South Africa is first one. The second one is in. In South Africa is biggest. Okay. Okay. Chcę teraz pokazać właśnie, jak wyglądają te ubrania typowo ich na różne ceremonie właśnie. You want to have a shot. This is our flag. Yeah, yes. Ciekawego miejsca nie zabiera. Sami lokalsi, bo nie wiem, gdzie mnie tu zabrał. Był jakiś bałagan. Okay, let's go make coffee. You want to see our cultural dance inside? Aha. Let's go inside. But open, Hello? close it there. Nie mogę nagrywać tańca. Nie wiem, co to będzie. Przygotowuje pani tą kawę do ceremonii. Niestety nie mogę nagrywać tego, co się tu dzieje, ale szkoda, no tańczą. Ubrane, żeby nie było. Dobra, dziewczyny mi to wytłumaczyły. Najpierw biorą, podsmażają nasiona. Następnie będą je mielić, no i parzyć po prostu. No i tak to wygląda, ale powiem wam, że od takiej formy to jeszcze nigdy nie widziałem. Od takiego aż ziarenka. Patrzcie, jak już zmieniło kolor. Teraz jeszcze jakieś kadzidło wsypują do tego. Tak ceremonia wygląda. Dobra, teraz przyniosę jakieś placki, jak oni mnie tu nie naćpają czymś, to będzie co? What's this? Injera. Injera. Okay, Traditional food. Traditional food. Okay, Yeah. and this is some goat meat? Yeah. Or goat meat and spices and... No, jakiś placek. No. Ale miałem akcję, normalnie się dałem załatwić jak jakiś zwykły, nie wiem, lamus, który pierwszy raz pojechał w ogóle gdziekolwiek i zgadza się na wszystko. Ale mnie zaskoczyli, naprawdę. No i to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Pierwszy dzień w Afryce trzeba mieć się na baczności. A ja straciłem czujność.
powinienem od razu rozkminić, że ten gościu chce mnie gdzieś zabrać, to będzie to, co mi proponował. Ale nie, dobra, idę, potwierdzili tutaj pod hotelem, że normalny gościu, to idę. No i było tak, że pojechaliśmy tam, wiadomo gdzieś miejsce, gdzie ja już zobaczyłem różowe ściany i patrzcie, dziewczyny oczywiście wszystkie 30 plus za dużo kilo, to o tym nie wspomnę, ale widzę, że w tych tradycyjnych strojach i tańczą i od razu jak wszedłem, tu się nie nagrywa. No to już wiedziałem, bo jak tradycyjny taniec, to bym sobie mógł nagrywać, a jak się zbałaganie, to się nie nagrywa, wiadoma sprawa. I akcja tego typu, chodzę, no, tańczą, ubrany oczywiście całe, żeby nie było w tych tradycyjnych strojach, zaraz ceremonia kawy, tu przyrządzają kawy, tu smażą, wiecie, te dziewczyny, że te tradycyjne stroje przebrały się w normalne ubrania, skąd jesteś, pierdoły, ja mówię, dziękuję, nie jestem zainteresowany w ogóle. No i robią tą kawę, nalewa mi i nalewa tylko mi, znaczy taka dziewczyna nalewa tylko mi i mi podaje, a ja już lampka w głowie. Na bank mi coś dosypały, na 100%. Bo jeszcze mówiły, że idą zrobić tą kawę, przemielić na proszek, a nagle po sekundzie wraca i kawa zmielona. Później robię tak, wziąłem 2 łyki, one wrzucałem do tego ognia, jakieś coś, co się dymi. Ja zrobiłem jeszcze łyka i czuję, jak mi się już tak w głowie kręci. Mówię, nie będę przeklinał. I oni nagle tak, może byś coś tu kupił dziewczynom, jakieś napoje? Ja mówię do niego, umawialiśmy się, że jedziemy oglądać tradycyjne na kawę, zaprosiłem cię na obiad, ty mnie miałeś zaprosić na to. Nie, nic się nie przejmuj, to wiesz, tu trzeba dziewczynom coś kupić. I się zdenerwowałem, wstałem, wyszedłem. On leci za mną, awantura, mówię, no zaraz się będę lał z nim. Ale mówię, no wiecie, on taki skrzat mały, no przecież go zabije w sekundę, a on, awantura jak, nie wiem, po prostu, zaraz by go auto przejechało, zaraz mnie by walnął i wracamy do domu, jadę taksówką, a ja dalej w głowie, że nie wiadomo po co wsiadłem do taksówki, bo nie wiadomo gdzie jedziemy. Na szczęście przyjechaliśmy pod hotel, bo powiedziałem, że mu zapłacę dopiero cokolwiek w hotelu, że mu nigdzie wcześniej nie dam żadnych pieniędzy. I to go chyba już tak zbiło z tropu, że się bał, że w hotelu będzie miał kłopoty, jak cokolwiek powiem. Ale potem jak zrobiłem 2 łyki tej kawy i mi się tak zaczęło, to już wiedziałem, że mi coś dorąbali, a jeszcze mówił, no zaraz sobie katu pożujemy, zaraz się napijemy jeszcze piwka jakiegoś, będzie fajnie. Ja pierwsze, normalnie się dałem załatwić jak taki totalny amator. Dobrze, że mam taką głowę, że wiedziałem, że jak już mi się zaczyna kręcić w głowie i już się robi źle, to trzeba uciekać stamtąd, trzeba się zawijać, bo już będzie źle. I na szczęście wybiegłem stamtąd, zaczęliśmy się drzeć po sobie, awantura i tak dalej. Nie szanujesz nas, to jest Etiopia, tu się tak nie robi, to wcale nie były dziewczyny do pracy. No nie, 10 dziewczyn w bałaganie i to nie były dziewczyny do pracy. On mówi, to studentki. Ja mówię, weź przez. Trzeba wszystko uzupełnić. Żebyście wiedzieli, macie tak fajnie wszystko popakowane. To takie coś, to jest 1 porcja. To jest tak fajnie, że wiecie, jak gdzieś jedziecie na parę dni, nie musicie zabierać ze sobą całego opakowania. Wrzucacie byle gdzie, nic się z tym nie stanie. Petarda. Same plusy. Siemanko. Kolejny dzień w Etiopii. To taki kolejny, już dzisiaj stąd jadę. O 15:40 mam samolot do Erytrei. Także w kolejnym odcinku, a dokładnie w kolejnych 3 odcinkach zapraszam Was na właśnie serię z Erytrei, z kraju, do którego ciężko się dostać i to jest chyba jeden z najbardziej zamkniętych krajów na świecie w ogóle. Miałem dzisiaj jechać właśnie na to Mercado, ale jest niedziela i właśnie jak już szedłem na taksówkę, na recepcji powiedzieli mi, że nic z tego, że dzisiaj nie da rady ze względu na to, że jest wszystko tam zamknięte. Bardzo mnie to zdenerwowało, bo chciałem bardzo to zrobić, a wczoraj nie pojechałem i żałuję, a dzisiaj już nie dam rady, ale mniejsza z tym. Za 3 albo 4 dni będę tutaj znowu, to wtedy Wam pokażę, jak to wygląda. W ogóle teraz jak będę latał po Etiopii, to często będzie tak, że będę miał cały dzień po prostu tutaj w Addis Abeba.
no bo tak się loty układają. Idę za chwilę coś jeszcze tutaj pozwiedzać, zobaczyć, później siłownia, trzeba jeszcze wykorzystać, póki jest okazja. No i co, na lotnisko. Jestem taki podekscytowany tej Erytrei. Naprawdę, no, ale po Erytrea to tam wiecie, fajnie zobaczyć, bo to jest jednak coś, co jest bardzo zamknięte. Kraj, który nie jest taki dostępny. Ale później jak wrócę tutaj i pojadę na tym Inka na dole, ale Danakil, czyli najcieplejsze miejsce zamieszkane przez ludzi. Wiecie, tam wulkany, pustynie, tam będzie tak pięknie, że szok. No a później plemiona. Jeju, to będzie coś niesamowitego. Dobra, oglądajcie dalej. Dobra, idę gdzieś połazić trochę po dzielnicy. Dzisiaj jest niedziela, tak jak wam mówiłem. No i ludzie tutaj wszyscy są ubrani jak na niedzielnie. Dużo osób do kościoła idzie, ale dużo wraca też. To musicie wiedzieć, że też jest dużo chrześcijan właśnie. Ten kraj był typowo chrześcijański. No wcześniej mówiłem, że ciekawe jak to się wygląda. Najgorsze jest to, że jest wszystko zamknięte. Nie bardzo mogę coś zobaczyć, ale i tak się idę przejść po dzielnicy, bo zawsze można troszkę takiego lokalnego życia zobaczyć, zawsze mogę pokazać. Jest w ogóle dzisiaj 14 stopni, jest tak zimno po prostu, że no nie spodziewałem się, że polecę do Afryki i będzie tak zimno. Dobra, z takich ważnych rzeczy jeszcze, które powinniście wiedzieć, to powiem wam, z jakimi krajami właśnie graniczy Etiopia. Etiopia nie ma dostępu do morza. Graniczy z Erytreą, do której lecę dzisiaj, z Djibouti, gdzie byłem, Somalia, byłem, Kenia, byłem, Uganda, byłem i Sudan Południowy, byłem. Jedynie ostatnim krajem, z którym graniczy, jest Sudan, do którego jak na razie nie da się pojechać, ale myślę, że kwestia czasu i kiedyś na pewno odwiedzę. Tak w ogóle musicie wiedzieć o tym, że w Addis Abeba żyje 30 milionów ludzi. Wyobraźcie sobie, jakie to jest duże miasto. Znaczy, tak usłyszałem wczoraj od lokalsa. Powiedział mi, ogólnie jak sprawdzałem, to było, że 124 miliony w całej Etiopii. On mi powiedział, że 130 i że w samym Addis 30. Że po prostu tu jest tak wszystko wymieszane. 90 różnych języków w całym Etiopii. On mówi, że tutaj to jest pomieszanie tych wszystkich po prostu grup etnicznych i tak dalej, bo każdy przyjeżdża zarobić pieniądze. I powiem wam tak, no niektóre budynki naprawdę tu wyglądają bardzo dobrze. W centrum to już w ogóle jest tyle fajnych wieżowców, że szok i bardzo dużo się buduje. Także to miasto cały czas rośnie i cały czas się rozwija. Chłopaki w piłę grają. Bramka zrobiona z opon. Lokalne sklepiki. O. Tu możecie zobaczyć właśnie ten ich alfabet, jak to wygląda. Literki. Przypytałem, to podobno tylko w tym kraju to jest, że takie są. No i podobno też w Erytrei, no ale to przez to, że to też kiedyś tutaj było tutaj po prostu Etiopia. Mówię, że tam w tym samym języku mówi i tak dalej. No, ten lokal mi powiedział, że oni to tak jakby jest jeden kraj, że tam jest wszystko to samo co tutaj. Także zobaczymy dzisiaj, no. Chyba kluczyki chyba zatrzasnęli, albo się włamują bez przypału. To jest tak może być. Nie no, co do samego bezpieczeństwa, to powiem wam szczerze, że no, nie licząc tej akcji, bo ja sam się o to prosiłem i nie ma co ukrywać, ale co do bezpieczeństwa to jest naprawdę, wydaje mi się, całkiem okej. No, nikt mnie nie zaczepia, kompletnie sobie chodzę, jakby wszędzie robię co chcę. Nie ma żadnego problemu. Jakieś warzywka. Powiem wam tak, ogólnie jak tutaj przyjeżdżacie i akurat traficie na taką pogodę jak ja mam, no to Addis wygląda na tak ponure miejsce. Wygląda na taką Afrykę, jakiej by się nie chciało zwiedzać po prostu. Chłopaki dorabiają, czystując buty. How much you take it? How much? How much? How much is it? What's it? Show me. This 10? Only 10? Really? I give you 10, I don't need cleaning. Thank you. Thank you. Za dychę czyszczą buty. Dałem jednemu, już się zlatują inni. Thank you, thank you.
No, już obliczyłem. Wiecie za ile oni... I to ode mnie trochę chciał, czyli pewnie normalnie się biorą. Tak widzicie, chłopaków z tyłu jak czyszczą. Oni czyszczą buty za 30 groszy. Szok. Naprawdę szok. No nie dokończyłem swojej myśli, bo mnie chłopak rozproszył. Mówię, że jak przyjeżdżacie do takiego Addis, to wam się może wydawać, że Afryka jest taka szara, bura, niefajna. Ale pamiętajcie, że Afryka to nie są miasta. Afryka to jest piękna natura. Przede wszystkim. Dzisiaj w ogóle zapytałem się w hotelu, co mogę pojechać zrobić teraz, jak jest ten market zamknięty. Oni mówią jeździć do zoo. Ja mówię, do zoo? W Afryce? Kto jeździ do zoo w Afryce? Tutaj się jedzie, wiecie, w takich krajach, gdzie Namibia, Kenia i tak dalej, to wszędzie, gdzie nie pojedziecie, to zoo, to wy macie wszędzie dookoła. Masakra. W ogóle tak mnie to zaskoczyło, że w ogóle tutaj jest zoo. Po co? Bez sens na maksa. Przecież wy macie zoo, jak pojedziecie na safari. Macie wszystko po prostu tak, że lepiej się nie da. Najlepsze parki, oczywiście, jakie widziałem w Kenii, były cudowne. I to w ogóle nie jest do podważenia. Ale i tak najlepsze co było, to była po prostu Namibia. Jest po prostu niesamowity zachód słońca. Jakby po prostu paliło się niebo. Nie widziałem takiego zachodu jeszcze. Szkoda, że telefon tego tak nie oddaje. Namibia rozwaliła system. Totalnie. A jeśli ktoś chce lubi oglądać hipopotamy, to Botswana. Tam było też niesamowicie. Bardzo dobrze wspominam tą podróż z Piotrkiem. Jak sobie jechaliśmy samochodem, spanie w namiotach na dachu i tak dalej. Super to było. Kiedyś już też Alef zabrać na taką wyprawę. Dobra, chłopaki, sprzedają ci książki, tak. A może chcesz kupić książkę? Nie. A coś do palenia? Też nie. Przed chwilą popełniłem duży błąd. A taki, że dałem dwójce dzieci, które pracowały tutaj, no wiadomo, pracują sobie na te pieniądze, ale jednak dalej to są dzieci. Dałem im pieniądze. Wiadomo, że dużo lepiej dać takiemu dziecku niż takiemu, który po prostu żebra, bo to jak te dzieci idą pracować na ulicę, idą żebrać, to pamiętajcie o tym, że one idą, ponieważ są wysyłane przez swoich rodziców. Takie dziecko już nie pójdzie do szkoły, ponieważ to dziecko przynosi pieniądze do domu. I jeśli matka wie, że ma małe dziecko, to dziecko może iść żebrać i ono przynosi pieniądze, to tacy rodzice później, wiecie, inaczej do tego podchodzą. Oni nie wyślą swojego dziecka, żeby poszło do szkoły, żeby miało edukację, żeby w życiu, w przyszłości miało coś więcej, tylko oni wiedzą, że to jest dla nich łatwy zarobek, bo ludzie, którzy mają, wiecie, jakąś litość i tak dalej, to dadzą takiemu dziecku pieniądze. Ja uważam tak. I to jest po prostu moje doświadczenie podróżnicze, ponieważ w Afryce jest bardzo dużo dzieci, które żebra, w Azji Południowo-Wschodniej, chociaż w Tajlandii jest mało, ale też się zdarzają oczywiście. Wiecie, w Indiach było naprawdę bardzo, bardzo dużo. A to dlatego, że ci rodzice ich tam wysyłają. Oni chcą, żeby te dzieci przynosiły pieniądze. I wy, jeśli dajecie dziecku takiemu pieniądze, wy nie robicie dobrze, wy robicie źle. Pamiętajcie o tym. Wy robicie więcej złego niż dobrego. Dlatego czasem po prostu trzeba nie patrzeć na to, co się dzieje, nie patrzeć na to, że to jest dziecko, tylko przejść po prostu obojętnie, bo to nie jest dobre. Albo po prostu kupić takiemu dziecku coś do jedzenia. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie dawać pieniędzy, które ono zaniesie rodzicom do domu, tylko kupić mu coś do jedzenia. Ja teraz dwójce chłopaków dałem pieniądze, popełniłem błąd, powinienem pójść, coś kupić im, właśnie dać im coś do zjedzenia i to było dużo, dużo lepsze. A najgorsze, dopiero pomyślałem o tym później. Ale wy starajcie się nie popełniać tych błędów. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie. Ja idę zrobić sobie jeszcze trening. Za 2 godziny wyjeżdżam na lotnisko i lecę do Erytrei. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki i pamiętajcie, zbieramy 10 000 łapek pod każdym filmem. Jak wam się podobało, skomentujcie i dajcie znać, co myślicie o tym właśnie, o dawaniu pieniędzy dzieciom, które żebrają na ulicach. I pamiętajcie, bądźcie uważni, co robicie. Ja wczoraj popełniłem błąd. Mogło się to dużo gorzej skończyć dla mnie niż się skończyło. Było ok. Skończyło się po prostu tak, że musiałem stamtąd uciekać. Pozdrawiam serdecznie.
baby, what you